Dzisiaj naszym gościem jest Wiaczesław Zarudzki, znany wielu Wam pewnie z YouTube'a, youtuber, Rosjanin, który przyjechał do Polski, ubiega się tu o ochronę międzynarodową. Przyjechał na kilkanaście dni przed wybuchem wojny pomiędzy Ukrainą a Rosją. No i teraz musi doświadczać życia w Polsce i właśnie chcę z nim porozmawiać jako reprezentantem cudzoziemców, jak żyje się w Polsce, jakich mieszkań szuka, co jest dobre, czy łatwo znaleźć mieszkanie, czy trudno, co jest złe też ze strony nieruchomości i bycia cudzoziemcem w Polsce, szukania pracy i tak dalej. Wiaczesław, pierwsza rzecz, którą bym prosił Ciebie, to powiedziałem o tej ochronie międzynarodowej. Sądzę, że wielu Polaków nawet nie wie, czym się różni ochrona międzynarodowa od karty stałego pobytu, więc wyjaśnij, o co w tym chodzi i jakie są z tym ograniczenia związane. Tak, dzień dobry jeszcze raz wszyscy, jestem Wiaczesław Zarudzki, tak, przyjechałem z Rosji i jakby to ochrona międzynarodowa to taka rzecz, na przykład ja mam taki swój YouTube kanał, na którym mówię takie rzeczy, jakby, które w Rosji nie podoba się mojemu państwu, Putinowi i tak dalej, urzędu rosyjskiemu. I oczywiście ja nie mogę jakby wrócić do Rosji z tego powodu, że ja od razu będę jakby wezwany do wojny lub po prostu zostanę w więzieniu lub jakby, będę miał problemów. Przepraszam, bo ja jeszcze niezbyt dobrze znam języka polskiego, ale chyba zrozumieliście wszystko. Wiaczesław się kryguje, bo mówi bardzo dobrze po polsku. Nauczyłeś się w ogóle tego polskiego tutaj, prawda? Tak, tak. No i z tego powodu ja złożyłem wniosek o ochronę międzynarodową, ale ja wcześniej miał po prostu przyjechałem do Polski, bo miałem takie wiza pracowa, coś takiego B1 albo nie pamiętam jak się ona nazywa. No i zdecydowałem, że ja jestem tutaj już nie jak człowiek, który przyjechał tylko dla pracy, bo ja już chcę zostać tu, bo niebezpieczne wracać do Rosji. No i zdecydowałem, że chcę jakby złożyć ten wniosek o ochronę międzynarodową. No i co to jest jakby w ogóle? To na przykład kiedy jak ja na przykład, człowiek, który nie może wrócić do swojego kraju, on może to zrobić, jakby ten wniosek złożyć i w którym jakby trzeba powiedzieć, dlaczego nie możesz wrócić, z jakiego powodu, kto w ogóle co zrobiłeś i tak dalej. No i to jak azyl polityczny w innych krajach, on tak się nazywa, no i to znaczy, że na przykład człowiek, który przyjechał z Rosji lub Ukrainy lub tam z jakiegoś jeszcze kraju i który chce po prostu tu pracować, on może dostać kartę pobytu po skończeniu wizy pracowej i tutaj po prostu mieszkać, jeśli on dostanie tej karty pobytu. I kiedy on ma tę kartę pobytu, on może wyjeżdżać z Polski do swojego kraju lub jeszcze jakiegoś, potem wrócić do Polski, no i pracować i mieszkać w taki sposób, żyć w taki sposób. A kiedy złożyłeś wniosek o ochronę międzynarodową, w ogóle czekasz do tego czasu, kiedy państwo po prostu powie ci, że super, jakby możesz zostać tu w Polsce, jakby pozytywna decyzja, super. Lub oni mogą po prostu odmówić i powiedzieć, że przepraszam, ale twoje dowody nie jest jakby normalne, nie wiem, dlatego, żeby dostać pozytywne decyzje, no i przepraszam, ale możesz jakby do sądu iść lub jeszcze jakieś, nie pamiętam jak się ta rzecz nazywa się, żeby jeszcze raz oni zobaczyli twój jakby, nie wiem. Odwołać się może. Tak, no i oczywiście niektórzy ludzie, ja znam niektórych Rosjan, którzy dostali jakby odmowy i teraz oni mają 30 dni, żeby wyjechać, lub oni mogą iść do sądu lub apelację złożyć. No i tak to wygląda. Ja czekam już, ja złożyłem 15 maja, nie pamiętam, 23 roku lub 22, już nie pamiętam. Chyba drugiego. Ja czekam rok i pół, chyba coś takiego na to. Rok i 3 miesiące
Ja już mogę pomylić te daty wszystkie, bo ja... I w 23, jak rok i 3 Tak. miesiące, to w 23. Tak, no i kiedy na przykład człowiek po prostu, który przyjechał pracować, to on ma kartę pobytu i on może pracować jakby zawsze, co dzień. Ja, kiedy złożyłem wniosek o ochronę międzynarodową, wtedy jeszcze miałem na przykład wizę pracową i wtedy mogłem pracować, a potem jak wiza skończyła się, ja po prostu czekałem do tego czasu, kiedy na przykład złożyłem wniosek o ochronę międzynarodową 15 maja i trzeba czekać pół roku, tylko po tym, jeśli ja nie dostanę żadnej decyzji, pozytywnej lub negatywnej, to po prostu z urzędu ja mam takiego listę, że przepraszam, musimy przedłużyć jeszcze ten termin, bo bardzo dużo mamy waszych tutaj pana dowodów, no i trzeba wszystko sprawdzić, potrzebujemy więcej czasu, no i oczywiście pan już pół roku nie pracuje z tego powodu, że bardzo długo to wszystko trwa, to mogę razem z tym listem otrzymać jeszcze drugie listy, na których będzie napisane, że ja mogę tu pracować. No i tej listy możesz dostać, kiedy czekasz już pół roku i nie masz w ogóle żadnej jakby decyzji, pozytywnej lub negatywnej. No i, ale to jeszcze masz od państwa jakby pozwolenie na pracę, ale to jeszcze nie, nie na 100% teraz już możesz zacząć pracować, bo bardzo dużo tych firm, oni nie chcą po prostu Rosjanina, który czeka na, nie wiem, na decyzję, bo oni też, jak i ty, nie wiedzą w ogóle, że co będzie z tobą jutro na przykład. No tak. Możesz dostać negatywne decyzje, no i zwolnić jakby i powinieneś będzie wyjechać z kraju. No i z tego powodu oni wszyscy nie chcą z tobą pracować. Tak samo jeszcze bardzo dużo w tych firmach, do których idziesz, mają na przykład, nie wiem jak to po polsku, taki HR, ludzi, stanowisko, którzy... HR, dział personalny, HR. Tak, no i tam zazwyczaj pracują Ukraińcy też, no i niektórzy nie chcą, ja na przykład po prostu napisałem już jednej firmy, z której pracowałem, to biznes inkubator taki, z której pracowałem już wcześniej, kiedy przyjechałem do Polski, no i wtedy nie było żadnych problemów, ale kiedy dostałem te pozwolenie na pracę jeszcze raz i zapytałem, mogę teraz pracować, oni napisali, nie, z tym papierem, z tym dokumentem nie możemy zatrudnić, ale oni mogą. No i zawsze po prostu nie wiesz, to z tego powodu, że jesteś z Rosji, czy z tego powodu, że oni po prostu nie są kompetentni, jakby oni w ogóle nie wiedzą, mogę ja pracować z tym, czy nie, bo w urzędzie jakby państwo mówi, że możesz. No i zawsze mam takie problemy, że niektórzy ludzie po prostu nie chcą pracować z Rosjaninem, ale ja wszystko rozumiem, ja tutaj nie narzekam, ja po prostu wiem o wszystkim i chcę opowiedzieć, jak to w ogóle wygląda z punktu mojego widzenia. No tak. Jeszcze jak trafiasz na Ukraińca w HR-ze, to może być różnie. Tak. Bo to też jest... No dobra, ale powiedz mi jeszcze, bo ja widziałem twój film, w którym też opowiadasz o tym, że trudno jest na przykład zrobić kartę płatniczą w Polsce osobie w twojej sytuacji, no bo tam są różne wymagania bankowe i tak dalej. A tak naprawdę bardzo mi się ten film podobał, bo tam opowiadasz, czego nie możesz kupić bez karty. No I tak. to nawet taka rzecz jak bilet do autobusu w Warszawie jest trudno kupić bez karty. To tak wygląda. Tak. Tutaj jakby chodzi o tym, że tak naprawdę to wszystko, jakby to łatwo można dostać tej karty bankowej i konta bankowego, ale wszystkie te, na przykład Bank Millennium, oni proszą, żeby miał więcej niż pół roku ten umowy na pracę z jakiejś tam, nie wiem, firmy i od razu możesz jakby dostać tej konta bankowe i karty bankowej. Na przykład miałem w Santander Bank wtedy konto, ale oni powiedzieli, że jeśli pan nie ma karty pobytu, to wszystko, już nie możemy jakby zrobić panu konto bankowe. Ale ja powiedziałem, że ja czekam na ochronę międzynarodową, ja po prostu powinien płacić za, nie wiem, za prąd, jeszcze za coś. Oni mówią, że przepraszam, powinien pan mieć kartę pobytu, ale ja czekam, ja po prostu Przepraszam, czekam. to jest trochę to jest przykre, ale śmieszne też trochę. No
I z tego powodu, jakby jeśli nie masz konta bankowe, to oczywiście nie masz karty bankowej i wtedy już nie możesz korzystać na przykład z Jagda-Jada, to taka aplikacja, z której możesz płacić, kupować bilet na transport miejski, a biletomaty nie zawsze, na przykład kiedy, no nie zawsze można spotkać ich tam na przystanku, gdzieś oni po prostu nie przyjmują tej gotówki i to też taki problem. Gdzieś oni są, ale nie pracują i nie działają, ten aparat. I z tego powodu ja zawsze powinien kogoś, na przykład z moich przyjaciół, po prostu prosić dlatego, żeby oni zapłacili za mnie, na przykład do Jagda-Jad wrzucili pieniędzy, tam, a ja mogę gotówką im zapłacić. Albo no w taki sposób. Nawet nie możesz czasem po prostu tam zapłacić za taksówce lub gdzieś tam przy kasie w jakimś tam sklepu, bo oni mówią, że przepraszam, może kartą, bo nie mamy reszty. No i zawsze jakby codziennie masz taki problem z tym. No bywa. Życie jest podłe i trudne. Trochę to przypomina Proces Kafki, taki czeski film troszeczkę, jak to się w Polsce mówi. I to takie zawiłe jest, ale... Tak, ja wiem dlaczego to robią, bo naprawdę niektórzy ludzie na przykład z Rosji, którzy przyjechali, oni chcą tutaj otworzyć konto bankowe i potem sprzedawać różne rzeczy do Rosji. I w taki sposób, żeby oprócz tych sankcji jakby wszystko, żeby działało w Rosji. I oczywiście oni teraz nie mogą to zrobić, bo to dla Rosjanina tutaj bardzo ciężko znaleźć i w ogóle jakby otworzyć te konto bankowe i to super, po prostu to wpływa na mnie też. No tak. Powiedz mi w ogóle, bo ty, o ile pamiętam, to przyjechałeś chyba z twoich audycji, to chyba do Gdańska przyjechałeś najpierw, tak? I potem się przeniosłeś do Warszawy. No i teraz wracamy do tematu naszego kanału, czyli mieszkanie. Jak się szukało mieszkania? Czy to było trudno znaleźć? Czy ludzie, no powiedzmy wprost, odmawiali, bo jesteś cudzoziemcem? Czy też to nie miało dla nich znaczenia? No i tego, co ty oczekujesz od mieszkania pod względem, nie wiem, lokalizacji, ceny, standardu i czy spełniłeś swoje, czy jednak się znalazło, no wiem, że gdzieś mieszkasz, tak? Ale czy twoje oczekiwania zostały przekroczone, czy też są po prostu gorzej niż sobie wyobrażałeś? Od razu chcę powiedzieć, że ja zacząłem szukać, kiedy jeszcze tylko ja wtedy przyjechałem, kiedy jeszcze byliśmy wszyscy na tym karantynie, powinien był po prostu usiąść w domu tam 7 dni. Po pierwsze ja znalazłem to przez booking.com, no w ogóle z tych stronów, gdzie możesz po prostu czasowe takie znaleźć mieszkanie i potem zacząłem szukać i jeszcze była taka wielkie problemy dla mnie, jak ja myślałem, że ja nie znam języka polskiego w ogóle, i nie wiem tutaj jakby rozmawiałem po angielsku czy nie i byłem bardzo zdziwiony z tego powodu, że kiedy po prostu zacząłem szukać na tych OLX-ach, otodomach jakieś tam mieszkanie, to od razu zauważyłem, że ja tylko dzwoniłem i od razu mówiłem, że przepraszam, ja w ogóle nie znam języka polskiego i kiedy zaczęli pytać skąd jestem, mówiłem, że z Rosji i tutaj od razu różnica taka była, że ktoś mówił, że no normalne, możemy po rosyjsku, bo tam niektórzy Polacy jeszcze znają języka rosyjskiego. Niektórzy mówili, że jak w ogóle pan może tu mieszkać, bo to było, ja zacząłem szukać pierwsze moje oglądanie, nie wiem, mieszkanie, umówiłem się na termin, a to był 24 lutego. To żeś sobie wybrał dzień. A ja po prostu... Dzień, w którym Rosja napadła na Ukrainę. Tak, akurat ten dzień o 8 rano ja miałem ten termin, a 4 godziny temu rozpoczęła się wojna. No i ja kiedy przyszedłem do tego mieszkania, tam pan taki był, tutaj miał ukraińską flagę, ale on był Polakiem. No i ja tylko wszedłem do mieszkania i wszystko podobało mi się. Ja powiedziałem, że ja mogę od razu teraz zapłacić za pierwszy miesiąc, mogę zapłacić tam, nie wiem, podwójne kaucje i od razu zamieszkać. Po prostu proszę papier i ja podpisuję wszystko to, co trzeba, bo no wszystko już, bo jakby płacić za mieszkanie na Booking lub jeszcze gdzieś to drogie.
No tak. I ja już chciałem jakby przeprowadzić, ale on powiedział, że no dobra, jeszcze czekam na jedną rodzinę z Ukrainy, jeśli im nie podoba się, to może pan zamieszkać. No i wieczorem już dostałem takie jakby odpowiedź od niego, że przepraszam, ale tutaj rodzina przyjechała z Ukrainy, bo jakby rozpoczęła się wojna i im jakby potrzebne to mieszkanie. I to było pierwsze jakby takie mieszkanie, które odmówili, ale ja miałem pierwszy taki experience, doświadczenie, nie wiem. Dobrze, bardzo dobrze, Tak, doświadczenie. miałem w ogóle z tym mieszkaniem. Potem zazwyczaj ludzie nic nie mówili, a oni po prostu słyszeli, że przepraszam, ale nie możemy wynajmować Ukraińcom. Ja powiedziałem, no nie jestem z Ukrainy. Oni powiedzieli, no Białorusi nam też. Ja powiedziałem, no nie jestem. A skąd pan jest? Ja powiedziałem, no z Rosji. No też nie możemy. I to było w taki sposób. Niektórzy mówili, że tam zaczęli pytać, a jak w ogóle ja tu mogę mieszkać, a dlaczego w ogóle przyjechałem. I takie były pytania w ogóle nie związane z mieszkaniem. Tak samo procent 60 ludzi nie mówili wprost, oni po prostu mówili, że okej, pan gdzieś pracuje, pan tam ile ja zarabiam i tak dalej, i tylko potem mówili, że okej, na przykład dzisiaj poniedziałek, w środę umówimy się na 12 po południu, a już wtorek oni piszą, że przepraszam, już wynajmował ktoś tam. I to było codzienne. I dalej ja chyba jeden tydzień szukałem i codzienne odmowy, tam 5 odmowy codzienne. I ja już chyba zacząłem myśleć, że w ogóle to chyba nie tak łatwo, jak myślałem wcześniej. I znalazłem mieszkanie tam w Gdańsku, Nowy Port, dwupokojowe mieszkanie, to 2022 rok i to było 1 maja. 1800 złotych jakby miesięcznie trzeba było płacić, no plus prąd tam i nie było gazu nie było i trzeba było, powinien był płacić za wodę i prąd i tyle. No i tam jeszcze media, tam nie wiem, tam. I wszystko to, jeszcze to było dwupokojowe mieszkanie. I umówiłem z tym panem, żeby zobaczyć to mieszkanie. Zobaczyłem i powiedziałem, że okej, ja chcę tu mieszkać. On powiedział, no super. I ten człowiek, pani, który mieszkała wcześniej, oddała nam te kluczy. Ja zacząłem mieszkać w tym mieszkaniu, a nawet jeszcze nie podpisałem umowy i jeszcze w ogóle nie widziałem tego pana, który wynajmował mnie to mieszkanie. I po tym 3 dni on przyjechał, żeby w ogóle zobaczyć, kto teraz mieszka. No i porozmawialiśmy z nim po prostu tam o wojnie, o tym, ile chcemy tu mieszkać i tak dalej. I po tym ja powiedziałem, że ja teraz jeszcze nie otworzyłem konta bankowe, mogę zapłacić gotówką. On powiedział, no nie możemy jakby z tej gotówki, tylko online, no tylko przez konto bankowe, żeby wszystko było legalne, no i jak tutaj to trzeba robić. I ja z tego powodu, że bardzo dużo było Ukraińców w pierwszym miesiącu i tak dalej, tam w urzędach jakby dużo było ludzi, w bankach też bardzo dużo było ludzi, no i ja cały miesiąc nie mógł zapłacić, no w ogóle otworzyć to konto bankowe. I jeszcze i dokumenty, różne papiery, PESEL robiłem, no i wszystko to. I kiedy tylko otworzyłem, zapłaciłem, ale to już był, nie wiem, tam pierwszy dzień następnego miesiąca. I to wygląda, ja mówię dlatego, że patrzcie, jak to wszystko wygląda. Jeden człowiek nie po prostu jakby wynajmował nam to mieszkanie, a on jeszcze i czekał cały miesiąc. Ja cały miesiąc mieszkałem jakby za darmo, można w taki sposób powiedzieć. Że i potem ja zacząłem płacić za ten miesiąc, który już mieszkałem. Nie za następny miesiąc. Z dołu płaciłeś zamiast z góry, rozumiem. Tak. No. I po tym, kiedy ja wyjechałem i przeprowadziłem się do Warszawy, ja zapłaciłem za następny miesiąc nowego mieszkania i jeszcze w ostatni miesiąc, ja już 1 miesiąc mieszkałem w Warszawie i tylko w końcu tego miesiąca zapłaciłem jeszcze za to mieszkanie w Gdańsku. Aha.
taki sposób. I to wyglądało w taki sposób, że on nigdy nie dzwonił do mnie, że ten dzień ja czekam na pieniądze, ja jakby płaciłem wtedy, kiedy mogłem. No zazwyczaj ja płaciłem jakby jak trzeba było, ale kiedy na przykład ja miałem tam opóźnienie 1 czy 2 dni, on mówił, kiedy będziesz miał pieniędzy, to i wtedy zapłacisz. A kiedy ja płaciłem, wtedy on mógł powiedzieć, że a dlaczego dzisiaj zapłaciłeś? Może jakby potrzebujesz pieniędzy więcej niż ja. Jakby może później możesz zapłacić. Jakby w taki sposób było. No proszę. A powiedz mi, bo to jest tak, bo to, co przyjechałeś wtedy, to był luty 2022 roku, wojna, faktycznie tych Ukraińców do Polski przyjeżdżało mnóstwo. Rynek nieruchomości w Polsce przeżył wstrząs, bo to przecież ogromna liczba ludzi musiała gdzieś zamieszkać. W ogóle wynajmowanie, czynsze poszły w górę, najmowanie mieszkań było bardzo trudne, szczególnie w tych głównych miastach, gdzie przyjeżdżali Ukraińcy, ale potem jak się przenosiłeś do Warszawy, to już było łatwiej wynająć mieszkanie, czy takie same miałeś chocki klocki i kiedy to było przede wszystkim? 1 maja ja zacząłem mieszkać w Gdańsku, 1 maja tak samo 23 skończyłem i gdzieś ja przeprowadziłem się 12 już nie pamiętam, maj, a potem jakiś... Czerwiec, tak. 12 czerwca ja już przeprowadziłem się do Warszawy. Tam zacząłem szukać, ale ja już miałem kanał YouTube, już nie wiem tam ile, cały rok już miałem lub pół roku, już nie pamiętam. Tak, no bardzo już miałem tam, nie wiem, 100 000 subskrybentów i niektórzy ludzie zaczęli mówić, że subskrybenci, że bardzo chcę pomóc, jeśli masz jakieś tam problemy, jeszcze coś spróbujemy rozwiązać. Ja miałem tam, nie wiem, setki e-mailów z pomocą jakiejś tam różnej. I Polacy wszyscy chcieli mnie pomóc, no i tak samo ja znalazłem jeszcze kilka blogerzy, którzy też powiedzieli, że jeśli masz jakieś problemy, nawet w Warszawie, bo wszyscy mieszkamy w Warszawie, to i możemy tu pomóc. No i po prostu jeden subskrybent powiedział, że on ma przyjaciela, który ma tam 2 mieszkania i można po prostu wybrać. No i tak wydarzyło się, że on miał mieszkanie jednopokojowe 38 m2 i taki balkon na ratusz Arsenał w Warszawie, tam obok centrum miasta, w Śródmieście. I to kosztowało, kiedy ja tylko zacząłem mieszkać, 1800 plus prąd, jeszcze coś, ale tam tylko tam kaucja była 7000 zł z tego powodu, że jestem Rosjaninem i nie tylko z tego, że jestem Rosjaninem, a po prostu obcokrajowcem, że no nie ma w ogóle jakby, jak to, 100% takiej pewności, że ja będę tu w Polsce zawsze na stałe i ja zapłaciłem 7000 zł za to, żeby za kaucję, po prostu kaucja 7000 była, no i tak samo jeszcze i za pierwszy miesiąc zapłaciłem, tak samo jeszcze i notariuszu trzeba było zapłacić 500, potem plus jeszcze jak to jak się to insurance to po angielsku. Ubezpieczenie. Ubezpieczenie. No i to wszystko. Ale notariusz, dlaczego notariusz? To był najem okazjonalny, czy co to było? Coś takiego to było, że jeśli... Nawet nie wiesz, co podpisałeś. Nawet nie wiesz, co podpisałeś, tak? Nie, ja przeczytałem, tam było napisane, że po prostu jakby to ten człowiek, który notariusz teraz też wie, że ja tu mieszkam i wynajmuje pan mnie, jakby ten pan wynajmuje mnie mieszkanie. I to wszystko, że jeśli ja nie będę płacił, to on po prostu jakby trzeci człowiek, który o tym wszystkim wie i to wszystko jakby umówione, jakby tak, nie wiem. No dobra, nie dochodźmy, trochę to dziwne, ale dobra, nie dochodźmy. W ogóle powiem Ci, że szczerze mówiąc, jeżeli to są te budynki takie wysokie, tam przy ratusz Arsenał stojące. Tak, tam coś tam 12. 10 pięter chyba mają, bo tam są takie właśnie, co powiedziałeś, z balkonami, z lodziami właściwie, nie balkonami. Tak. To szczerze mówiąc, 1800 to nie było drogo, bo to jest miejsce takie dobre do wynajmowania, na przykład na Booking.com, tam jest dużo mieszkań do wynajęcia. Ale ja chcę powiedzieć... Centrum Warszawy w zasadzie, samo prawie. No. Ale to kiedy tylko ja zacząłem tam mieszkać, a kiedy ja wyprowadziłem się, to było tym latem, ja już płaciłem ostatnie 2-3 miesiące 4040 zł
to już za wszystko było. No tak, No i korekta tak. nastąpiła. Tak, i potem dostałem też kaucję, wszystko było w porządku, ale chcę powiedzieć, że kaucje to zawsze, jeśli jesteś obcokrajowcem, że to najwielki taki problem, że to nie chodzi tylko o mnie, ja mam bardzo dużo znajomych z Ukrainy, z Białorusi i wszyscy oni mi piszą, że ty masz takie same problemy, ty masz takie same, bo zawsze ty nie możesz od razu, ty nie możesz wybrać w ogóle mieszkanie, ty po prostu patrzysz na to, co jakby kto ci jest jakby gotowy do jakby wynajmować dla ciebie to mieszkanie i po prostu tutaj już możesz powiedzieć, ok, dobra, albo nie, bo bardzo mało ludzi, którzy chcą wynajmować to mieszkanie dla ciebie, no i od razu będziesz podwójna kaucja to 100%, tutaj nie ma żadnej opcji innej. To na przykład jeśli mieszkanie 4000, to kaucja będzie, nie wiem, tam 8 lub 7 tysięcy. Ale pocieszę cię, że dawno temu w Polsce to brano kaucje nawet, słuchaj, półroczne i to od Polaków też. To się wszystko zmieniało. Były czasy, kiedy wiesz, było mało mieszkań do wynajęcia, teraz ten rynek się rozbudował, no i po prostu te kaucje brano. Zresztą szczerze mówiąc, ja akurat jestem zwolennikiem brania kaucji, bo to jest przepisy w Polsce są na tyle istotne, że i trudne dla wynajmującego, jeżeli spotka najemcę, który mu nie płaci, że ta kaucja jest jakoś jest sensowna. No. Oczywiście tak, bo ja na przykład byłem w ogóle zdziwiony z tego, bo jak dla mnie, Rosjanina, tutaj było bardzo dziwne, bardzo duże rzeczy z tym wynajmowaniem mieszkania, bo na przykład w Rosji, tylko chyba w Moskwie i Petersburgu w ogóle mamy umowy, bo w całej Rosji tego nikt nie używa tej umowy, bo powinien płacić podatki 13%, nikt to nie chce robić i oczywiście w ogóle nie będziesz mieć takiego pytania, robimy umowy czy nie? Oczywiście, że nie. Nikt tego nie będzie robił. No i kiedy zaczynasz mieszkać, po prostu płacisz za pierwszy miesiąc i tyle. I zaczynasz mieszkać od razu. Nie masz żadnej kaucji, nie masz żadnej umowy, po prostu zaczynasz mieszkać wszystko i płacisz gotówką lub przez bank i tyle. Tutaj przyjechałem, tutaj tylko umowa, tylko kaucja i jeszcze co było dla mnie dziwne, że ja przyjechałem do jednego mieszkania i wszystko podobało mi się, a ja jeszcze tylko ja przyjechałem i czekam, bo ja wcześniej przyjechałem, zawsze to robię, że wcześniej gdzieś tam, jeśli umówiłem się, to ja wcześniej lepiej przyjadę tam, nie wiem, za 30 minut i jeszcze kto jakby, wszyscy spóźniają się, a ja jakby przeciwko temu wcześniej przyjechał. Tak, i ja czekam i patrzę, jeden człowiek też czeka, jeszcze jeden obok tego klatki tej, czwarty, piąty i wszyscy dzwonią do jednego mieszkania przez ten domofon, nie wiem. I potem wszyscy jakby zaczęli w ogóle patrzeć na to mieszkanie i ja pomyślałem, że a co, nie tylko ja chcę wynajmować to mieszkanie, jeszcze kilku jakby ludzi i wtedy ja poznałem taką rzecz, że tutaj ludzi, którzy wynajmują mieszkania dla kogoś, oni wybierają, komu oni chcą to wynajmować, bo w Rosji nie mamy takiego w obwodach. Tam, jeśli znalazłeś kogoś, to dobra, jakby już możesz jakby wynajmować dla niego, bo bardzo dużo też mieszkań mamy i nie tak dużo ludzi chcą wynajmować. No i wtedy tam po prostu możesz zadzwonić i chyba ty jesteś pierwszy, kto jakby zadzwonił lub jesteś jakby, może być nie pierwszy, ale jeśli ty powiedziesz, że dobra, chcę mieszkać, możesz od razu jakby mieszkać. A tutaj nie, tutaj przyjechałeś i jeszcze ten człowiek, który wynajmuje mieszkania, on może nawet nie wynajmować dla ciebie, bo nie podoba się, gdzie tam pracujesz, ile zarabiasz i jeszcze coś. To było w ogóle to powiem tak, że idziemy trochę coraz bardziej w tym kierunku tych papierów, tego sprawdzania, czy masz pracę, czy najemca ma pracę, no bo ludzie, ja się nawet nie dziwię, no chcą chronić swój majątek, oddają swój majątek i nie chcą stracić.
i to jest na zachodzie dość powszechne, więc wiesz, to też oczywiście zależy jakie jest mieszkanie i jaka jest faza rynku, bo na przykład wtedy, kiedy przyjechałeś do Polski i jak była ta wojna na Ukrainie, no to w ogóle dostać mieszkanie tutaj to graniczyło z cudem niemalże, te ceny rosły. Potem się to rozluźniło i wiesz, i jest łatwiej. Na jesieni, na wiosnę tego roku to w ogóle już ci wynajmujący czekali na najemców i tak nie było łatwo, szczególnie te duże mieszkania nie jest tak łatwo wynająć. No dobrze, ale powiedz mi dobrze, tak już znamy te kłopoty mieszkaniowe, a same mieszkania, standard, jak to się ma co do twoich wyobrażeń w ogóle? Też chciałbym o tym powiedzieć, że tutaj mieszkania, które... Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że ja w Warszawie wynajmowałem mieszkanie od subskrybenta mojego kanału, no i teraz ja też mieszkam w mieszkaniu też w Warszawie, ale w innym, ale też od subskrybenta. Jakby ja nie używałem oto dom OLX, bo ja dzwoniłem, ale wszyscy mówili, przepraszam, obcokrajowcu nie możemy wynajmować z tego powodu, że ty nie masz mieszkania, do którego jakby jak ktoś może pojechać. Też to było dla mnie dziwne, ja nigdy tego nie słyszałem. Dlatego się pytałem, po co był ten notariusz, bo to jest tak, że w Polsce jest tak zwany najem okazjonalny, to jest jedna z form i tam trzeba się przyznać i taki wyrok od razu na siebie, tytuł egzekucyjny dać, że jak na przykład nie płacisz, to mogą cię tam eksmitować do tego mieszkania, które wskażesz. Ale pocieszę cię, jest nawet firma, jak wpiszesz w Google'ach pytanie kupię adres do wyprowadzki, to nawet są firmy, które sprzedają takie adresy. Naprawdę? Tak wygląda. Nie reklamujmy tych usług może, ale... Tak, ale ja zrozumiałem, ale jeszcze taka rzecz, że tutaj na przykład jeśli rodzina jakieś tam mieszka z dzieckiem, oni też jeśli nie płacą, to no, ten jak to... Człowiek, który wynajmuje to mieszkanie, on nie może ich jakby też wyrzucić do ulicy. Nie jest tak prosto. Ja tutaj przypominam, że mamy kanał i mamy kursy o najmie. Możemy mówić parę godzin, więc, ale faktycznie pozbycie się, jest ustawa o ochronie praw lokatorów i no to jest taka ustawa, która trochę nierówne prawa daje. To znaczy, jak jesteś właścicielem mieszkania, wynajmujesz, chcesz na tym zarabiać, a ktoś ci nie płaci, no to zanim go wyeksmitujesz, to musisz poczekać, żeby on pewne ileś tam czynszy nie zapłacił, potem go musisz wzywać, wiesz, to jest całe, to jest skomplikowane i wiele osób mówi, że też te ustawy powinno się trochę zmienić. Bo w Rosji po prostu dzwonisz do policji i tyle. Kogo to interesuje? To w ogóle zły adres. W Polsce się tym policja nie zajmuje takimi. U nas po prostu to, jak wiem, jakby to chyba może i ochrona człowieka, jakby coś takiego, ale w Rosji, no okej, nie płacisz pieniędzy, dzwonię do policji i tyle, nawet jeśli nie używałeś tej umowy, jakby nie podpisywaliście to. To ciekawe. Czy jak te mieszkania odpowiadają oczekiwania, standard mieszkań, jak twoim oczekiwaniom, wyobrażeniom? Jakby to mieszkanie... A zresztą, poczekaj, dodajmy, bo ty jesteś z takiej, nie powiem dziwnej, ale mało znanej republiki w Rosji, nie jesteś z Rosji, prawda? Republice Tatarstan, tak. Właśnie, i to jest taka bogata dosyć w ogóle chyba, jedna z bardziej bogatych zdaje się, prawda? I tak, tam ropa naftowa, zdobywają tam bardzo dużo pieniędzy i pracują z firmami z innych krajów, jakby tak. Tak naprawdę, jeśli to byłby osobisty kraj, to moglibyśmy mieszkać bez żadnych problemów. I jakby... Wolny, chciałeś powiedzieć. Że to był, co znaczy osobisty kraj? Jakby, przepraszam, jakby wolny kraj, niezależny. Kraj, a nie republice w Rosji. Jakby, jeśli by to było po prostu kraj, to mamy jakby pieniędzy, wszystko takiego związku z innymi krajami, że nie potrzebujemy nawet tej Rosji. Wszyscy już mówili tam w latach 2000, że chcieli jakby mieszkać, zrobić to krajem, żeby Tatarstan to był kraj, a nie republice w Rosji, ale nie dali rady. No i co chodzi o tej jakości i w ogóle poziom tego mieszkania tu w Polsce, ja też byłem zdziwiony, bo w Rosji zawsze jeśli ktoś wynajmuje jakby to mieszkanie,
to 50 chyba procent lub 60 to taki remont ze Związku Radzieckiego jeszcze. I to minimalny ten poziom jakości, który możesz wynajmować. I oczywiście tutaj też chyba coś można takiego znaleźć, na przykład, nie wiem, jakieś tam babcia chcą po prostu tam wynajmować dla ciebie tam jakiś pokój w swoim mieszkaniu i dla niej ten remont to w porządku, to też chyba to można znaleźć, ale nawet tu ten remont, on trochę tego poziomu takiego wysokiego, nawet jeśli mówimy o takim remoncie, bo w Rosji to jeszcze niżej i to jakby ja kiedy tu przejechałem, tutaj na przykład białe ściany, jak tu u mnie, to no, po prostu zwykła rzecz i tyle. Nic dziwnego, nic nowego, po prostu taki minimalny poziom, standard taki. W Rosji to już luksus. Jeśli ty masz, to wiecie, mamy takie pojęcie, nie wiem, euroremont. Euroremont to kiedy masz białe ściany, że pomalowałeś te ściany, a nie używałeś tych oboi, nie wiem jak się po polsku. Tak, bo wszędzie mamy tylko to. Nikt nie maluje tych ścian po prostu tym. I to już, jeśli pomalowałeś, to tutaj, nie wiem, podłogi taki normalny i jakby wygląda po prostu jak standardy zwykłe w Polsce, w Unii Europejskiej w całej, to w Rosji to już luksus i to od razu cena tego mieszkania X2 lub X3 będzie. No i z tego powodu wszyscy na przykład, nie wiem, tam uczni, którzy uczą się tam w tych instytutach, jeszcze gdzieś, oni wynajmują takie mieszkania, w których na przykład wczoraj babcia mieszkała, no i dzisiaj oni będą tam mieszkali, bo to po prostu cena niżej, a to już naprawdę takie normalne ceny będą, jeśli mamy na przykład po prostu białe ściany. I to już euroremont. A jak drogie są w ogóle mieszkania w Rosji w stosunku do zarobków? Czy to jest tak jak w Polsce mniej więcej proporcje, czy nie? Jak to oceniasz? No na przykład dzisiaj takie mieszkanie, które wynajmowałem, ostatnie mieszkanie tutaj na Ratusz Arsenał na przykład, to 38 metrów kwadratowych, takie same mieszkanie, w którym nawet taki ten schemat tego mieszkania, taki sam jak moja mama teraz mieszka w moim mieście, tam w Republice Tatarstan, ona ma taki sam schemat, w takim samym mieszkaniu ona mieszka, no i taką samą mieszkanie, jeśli wynajmować gdzieś w Rosji, to ja od razu mogę w złoty to wszystko na przykład. Ja wynajmowałem, dzisiaj to kosztuje 3800, 4000 razem tam z prądem i ze wszystkim tym. Jeśli mówimy o Rosji, to takie mieszkanie będzie kosztować 1000 zł lub 900, ale zarobki takie same też. Jakby tam chyba wychodzi, jakby jeśli liczyć, to zarabia na przykład moja matka tam 25 000, 20 000 rubli, a to mieszkanie kosztuje 20 000 rubli lub 15 000 rubli. Tam 70% twoich zarobków to wszystko na mieszkanie idzie. No. I to w małym mieście, bo na przykład jeszcze mamy takie w Republice mojej mamy własną stolicę, Kazań, i tam już takie same mieszkania będą kosztować więcej, ale zarobki takie same. I ja mówię, że teraz o takich zarobkach na przykład na stanowiskach takich jak nie wiem, tam sprzedawca ubrań w różnych tych sklepach z ubraniami i tak dalej, tam McDonald's, coś takiego. Na przykład będziemy mówili, jakby powiem w taki sposób, zarobki w McDonald'sie, tam w KFC jeszcze gdzieś, takie same jak i kosztują jednopokojowe mieszkanie. No tak, to w zasadzie to powiem szczerze, ja te czasy pamiętam w Polsce jak było, to w ogóle może się wydawać śmiesznie, ale na początku lat 90., kiedy tam były te przemiany w Polsce, to kawalerka kosztowała $50 i polska pensja średnia też była $50. To wyobrażasz to sobie? No dzisiaj to $50, no dobra, no to 200 zł, tam, no. Nawet niecałe chyba. Ale jeszcze tak chcę powiedzieć taką rzecz, że co zauważyłem, że tutaj zawsze, jeśli na przykład mieszkanie nieduże, to wszyscy starają się zmieścić te ściany na kuchnię i zrobić jakby kawalerkę taką, żeby studia taka była razem z tym.
W Rosji w ogóle tego nie mamy, to nowa rzecz, też gdzieś w Moskwie chyba można to spotkać się, ale też z tym, ale nie zawsze będziesz mieć tego, to chyba rzadko można spotkać się to, bo w Rosji mamy kuchnia, to takie osobne, takie, nie wiem, Pomieszczenie, osobna tak. izba. I oczywiście to jakby po prostu sypialnia, to też pokój też osobny, bo nie wiem dlaczego, ale jeśli ktoś tam mieszka, tam 2 człowieka w kawalerkach mieszkają tam na przykład, to jeden obudził się bardzo rano i on poszedł do kuchni, jeśli tam bardzo głośno wszystko, po prostu możesz zamykać drzwi i wszystko, ten drugi już może. Ale powiem ci, że znaczy tak kiedyś budowano w Polsce, jak w Rosji, czyli że kuchnia to była oddzielna izba. Teraz się ostatnio zrobiła moda i to taka właśnie, żeby ten salon łączyć z kuchnią i to nawet w dużych mieszkaniach, znaczy dużych. 3 pokoje, 53 metry, jak to jest duże mieszkanie i w tym pokój największy to jest jeszcze połączony z kuchnią. No. I to jest z jednej strony moda, a z drugiej strony, wiesz, mniej metrów musisz zbudować i mieszkanie jest tańsze, tak. Ale wiele osób zaczyna na to narzekać, bo to szczególnie, słuchaj, wyobraź sobie 4-pokojowe mieszkanie, które nie ma kuchni, tylko ma ta kuchnia w salonie. Tutaj oglądasz telewizję, ktoś tam gotuje falafel, który pachnie jeszcze nieprzyjemnie. Tak. No, jeden na głowie drugiego siedzi i no, zobaczymy to ze względów ekonomicznych, czy wrócimy do budowania w nowych domach tych oddzielnych kuchni, bo w starych domach bardzo często w starszych tych to bardzo często te kuchnie są po prostu wydzielone, a w starym budownictwie, takich kamienicach, no to w ogóle te kuchnie były bardzo często duże w ogóle, tak? Czy tam stół stoi normalny, jesz. No dobra, ale tośmy porozmawiali po standardach. Powiedz mi teraz tak jeszcze, obiecaliśmy na początku, że poruszymy temat, niekoniecznie ty, ale twoi znajomi cudzoziemcy przyjechali do Polski, no i zmierzyli się tutaj z Polską, jedni mają pracę, inni nie mają, jedni się cieszą, drudzy się rozczarowali, wojna na Ukrainie, no też się kiedyś pewnie skończy w jakiś sposób. Jak obcokrajowcy, tych, których znasz, kształtują swoje wyobrażenie na przyszłość? Czy oni chcą tu zostać, czy Polska jest takim tylko raczej przejściowym krajem, z którego wyjadą? Takie też tutaj bardzo, nie wiem, każdy człowiek ma takie swoje plany na życie i tak dalej, ale ja już nagrywałem na ten temat też odcinek, bo dla mnie to było jakby, chyba z tego powodu, że jestem z Rosji, to dla mnie bardzo dziwne, że ludzie chcą na przykład tam z Ukrainy, tam z Białorusi też wyjechać z Polski, kiedy oni dostaną, nie wiem, tam już paszport lub tam jeszcze coś, bo jak to wygląda na przykład z punktu widzenia Rosjanina i innych na przykład Białorusin i tam Ukraińców. Na przykład dla Ukraińców Polska to no po prostu kraj, do którego oni zawsze mogli, no ostatni tam 8 или 10 lat, ile oni mogli normalnie wyjechać, pracować tu i tak dalej. W Rosji dla nas Unia Europejska to takie, nie wiem, takie tereny, do których bardzo, bardzo ciężko przyjechać. W Rosji mamy na przykład tam 150 milionów, tam 148 milionów ludzi, tylko z tych 150 milionów mają 28 chyba teraz procentów ludzi, którzy mają paszport zagraniczny, bo mamy paszport wewnętrzny, jakby, który używasz tylko w Rosji i nie możesz wyjechać. Dalej powinien dostać pozytywnej decyzji, zapłacić gotówkę i tak samo jeszcze dokumenty złożyć i tylko po tym możesz dostać pozytywnej decyzji i dostać paszport zagraniczny, żeby wyjechać z Rosji. Możesz jej nie dostać, jeśli na przykład pracujesz gdzieś w policji, pracujesz gdzieś tam z państwem i możesz na przykład dostać, ale tylko do niektórych krajów, do niektórych. I to bardzo ciężko i tylko z tych 28 lub 30% trzeba sprawdzić ile teraz, no to nie więcej niż 30% ludzi w Rosji mają ten paszport zagraniczny. Aha. I tutaj chodzi o to, że tylko z tych 30% ludzi, tylko 1%, 1 lub 2 w ogóle byli w Europie. Naprawdę? Tak. To i Rosjan widzi pełno. Na Cyprze, no, to jest też Europa, Cypr niby. W Turcji
Tak, no nie mówimy teraz o Turcji, mówimy tylko o na przykład tam, nie wiem, no tutaj wszystko oprócz z wyjątkiem Turcji i tam, I nie wiem, Cypru. tak, 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 bo to bardzo drogie. Jeśli na przykład nawet ludzie, Rosjanie, którzy mają pieniędzy, oni mogą wyjechać do Europy, ale po co, jeśli oni mogą wyjechać do Turcji lub tam, nie wiem, arabskich tych Emiratów lub tam, nie wiem, Maldiwy lub tam Tajlanda, Indonezji, tam też jakby oni mogą jeszcze więcej kupować i tam ciepło i tak dalej, niż wyjechać do Unii Europejskiej. I z tego powodu tylko 1 czy 2% ludzi w ogóle byli w Europie. Rosjan mam na myśli. I z tego powodu dla nas, i to nie tylko z tego powodu, że tutaj nie chcą, jakby tutaj drogi i tak dalej, a także tak samo jeszcze z tego powodu, że bardzo ciężko dostać wizy. Teraz mówimy o sytuacji przed wojną. Bardzo ciężko było dostać wizy, bo powinien pokazywać zarobki, na przykład tam, nie wiem, 100 000 rubli, a takie zarobki tylko w Moskwie można znaleźć, no wtedy można było znaleźć, teraz może gdzieś jeszcze tam w obwodach też, ale no takie bardzo duże zarobki i niektórzy ludzie po prostu tam mogli poprosić o jakiegoś znajomego z Moskwy, żeby on jakby dostać od niego to 100 000 rubli, włożyć do banka, do swojego konta, potem zrobić taki list, że masz te pieniądze, taki też, nie wiem jak się, dowód z banka, że masz, Wyciąg. Potem też możesz dalej wrócić te pieniądze do twojego przyjaciela, z tym wyciągiem idziesz do ambasady i mówisz, że patrzcie, ja mam, ale oni mogą sprawdzić. I to bardzo ciężko ta rzecz. Na przykład mój kuzyn, on ma bardzo dobre zarobki, on już był w Unii Europejskiej i on podróżował tu i tak dalej, ale kiedy było tam, nie wiem, jakiś artysta, jakieś była w Portugalii, gdzieś jeszcze, on miał bilety, który jeden bilet kosztował $1000, on miał bilety do tego koncertu i z powrotem do Rosji i mu odmówili, nawet on był z żoną i im odmówili po prostu. Ale to teraz jak wojna, czy jeszcze przed wojną? Kiedy była wojna, jeszcze takie same sytuacje miały przed tym. Jakby możesz po prostu mieć odmowy po prostu z jakiegoś powodu. I dlatego ludzie nie chcą bardzo dużo, a to jeszcze kosztuje normalne, tak, no nie małe pieniądze trzeba zapłacić po prostu za te procedury, żeby spróbować to dostać. I dlatego ludzie po prostu nie chcą tego robić, oni chcą na 100% być jakby pewni, że oni mogą wyjechać i z tego powodu im lepiej wyjechać do Azji na przykład. I dlatego jeśli jesteś w Unii Europejskiej, jesteś w Europie, w Polsce na przykład, to ludzie na przykład teraz z Rosji, ludzie patrzą na mnie, że on w Polsce mieszka. Wow, jak w ogóle zrobiłeś to? No, dla Rosjan to coś fantastyczne, żeby wyjechać do Europy, nawet kiedy masz pieniędzy. A dla na przykład Ukraińców, Białorusinów to zwykła rzecz. Oni tam, nie wiem, w każdej rodzinie można znaleźć człowieka, który tam był w Polsce, ale tam pracuje w Polsce. I oni nie mają takiego, jakby nie doceniają chyba, nie wiem jak to powiedzieć, że oni chcą już wjechać gdzieś dalej, bo Polska przypomina bardzo no, taki nasz kraj dla nich. A jeśli jechać tam gdzieś dalej, do Hiszpanii, tam nie wiem, jeszcze gdzieś, to tam już to zagranica. A w Polsce oni nie czują siebie jak za granicą. A dla mnie to w ogóle, nie wiem, inny świat. I z tego powodu, jak kiedy pytam Rosjaninów, że chcecie wyjechać czy nie, oni mówią, nie, oczywiście, że nie, dlaczego? Tutaj coś przypomina Rosję. Wszyscy Rosjanie mówią, którzy tu mieszkają, jak słyszałem, bardzo często takie słowa, że Polska to jak wyremontowana Rosja. I taka niechora Rosja, jakby Rosja normalnego, takiego zdrowego człowieka, że tutaj wszystko tak działa w sposób, w który chcieliby na przykład my w Rosji. Mam na myśli normalne Rosjanie, którzy nie chcą mieszkać z Putinem razem w jednym kraju, w ogóle nie popierają go.
jakby dla nas w taki sposób powinna wyglądać Rosja i tyle, bo Ale wiesz budynki co? mamy takie same tam i to Z wszystko. tego, co powiedziałeś, to sobie pomyślałem, że jestem trochę zdumiony tym, że tak mało Rosjan bywa w Unii Europejskiej, Mhm. ale to też pokazuje może dlaczego, wiesz, jak czegoś nie znasz, to się boisz, Mhm. to jest straszne, to jest gorsze, a Mhm. tu w Polsce to już w ogóle są sami rusofobi i w ogóle każdy Rosjanin Tak. zostanie zastrzelony na ulicy natychmiast. Mhm. To też takie chyba bajki powstają Tak, tutaj troszeczkę. jeszcze ja chyba mówiłem po prostu o normalnych ludzi, którzy nie podróżują do Europy z powodu pieniędzy i jakby taki ciężko dostać wizy. Tak, 100% ludzi, którzy podróżują tam nawet do Turcji, tam bardzo dużo ludzi, którzy popierają Putina i tak dalej. Można zobaczyć bardzo dużo filmików na YouTubie, gdzie rosyjscy turyści tam z flagami rosyjskimi, nawet w czasach wojny teraz, oni wiedzą, że tam na nich patrzą Niemcy w tej Turcji, Polacy i Ukraińcy tak samo. I oni z tymi flagami, nikt nie chodzi z tymi flagami, tylko rosyjscy te turyści, oni wszyscy z tymi flagami, że patrzcie, jesteśmy z Rosji, my tu w Turcji jesteśmy tu. No oczywiście tacy ludzie, oni nie, nawet przed wojną, oni nie chcieli wyjechać do Europy, bo oni zawsze patrzą na to, co mówią w telewizji, a w telewizji mówią, że w Polsce i nawet w Europie wszystko już zgnije, jak tam ludzie w ogóle mieszkają, żyją. Na przykład, kiedy ja przyjechałem do Polski i moja matka zadzwoniła po prostu do mojej babci, mojej matki, po stronie mamy i moja babcia zapytała moją mamę, a gdzie w ogóle Sława teraz mieszka? No i mama powiedziała, że w Polsce. I moja babcia była zdziwiona z tego powodu, że a dlaczego Europa, no dlaczego tam wszystko, że źle, wszystko już, no tam ludzie już normalnie nie żyją. Dlaczego on wyjechał? I ona już zaczęła płakać, że no jak ja teraz tam gdzieś na ulicach będę szukać jedzenia, coś jeść, bo no i kiedy moja mama zapytała, a dlaczego w ogóle myślisz w taki sposób? Ona powiedziała, no w telewizji tak pokazują. Jak No tak. ja oglądam telewizję, co tam, jakby kłamstwo? Oczywiście, że nie. No tak. No i z tego powodu tak też ludzie nie chcą jechać do Europy, te, którzy oglądają telewizję. A jeśli mówimy o Ukraińcach lub Białorusinach, jak ja słyszałem, jeszcze raz chcę powiedzieć, że dla nich jakby normalne, tutaj oni też chcieliby jakby i dalej mieszkać w Polsce, bo ja słyszę tutaj niektórych Ukraińców na przykład, którzy już mieszkają tutaj 8 lat, tam nie wiem, jeszcze więcej, ale oni normalnie nie rozmawiają po polsku, bo tutaj bardzo dużo Ukraińców, oni zawsze mają rozmowy na przykład jakieś tam tylko ze swoimi ludźmi, chodzą tylko do swoich tam, nie wiem, firm, którzy, no na przykład, nie wiem, dziewczyny chodzą do tam, żeby zrobić tam manikur, też paznokcie, albo coś jeszcze do swoich też Ukraińców, tam do kawiarni ukraińskich, no i zawsze oni mają takie rozmowy tylko w języku ukraińskim, więc oni powinni jakby znać ten polski tylko dlatego, żeby zadzwonić tam do urzędu lub tam, nie wiem, do jakiejś tam, no nie codziennie oni używają tego polskiego języka i dla nich jakby poziom życia tutaj normalny, lepiej niż to w Ukrainie na przykład, no i tak samo oni nie chcą wyjechać do innego kraju, bo tam też trzeba szukać pracy i wszystko to ponownie jakby to robić i tam już mniej Ukraińców i języka w ogóle ukraińskiego lub rosyjskiego i tutaj lepiej, jakby z tego powodu oni chcą tutaj zostać, a niektórzy na odwrót mówią, że tutaj wszystko już bardzo dużo naszych ludzi, a oni chcą czuć, że oni mieszkają za granicą i dlatego oni jedą jakby dalej, no i oczywiście z powodu, że tam można więcej zarabiać i tak dalej. Jakby. Znaczy, prawda jest taka, że jak przyjeżdżasz do jakiegoś kraju, to robisz błąd, jeżeli się nie poznajesz tego języka. No jak oczywiście, pojechać do Niemiec i mówić, tam jest też mnóstwo Polaków i mogę żyć teoretycznie mówiąc po polsku, ale po co, jak to jest kraj, w którym bym mieszkał i to jest błąd. Twoja odpowiedź jest taka, że część zostaje w Polsce, część pewnie wyjedzie, są jeszcze niezdecydowani po prostu, prawda? Tak. Tutaj część chcą wrócić.
Tutaj też chyba trzeba o tym pamiętać, bo niektórzy ludzie, no oni po prostu nie mogą mieszkać gdzieś w innym kraju, bo zazwyczaj to starsi ludzie, bo oni nie dają, jakby nie mogą już uczyć się nowego języka i oni przyzwyczajeni do wszystkiego, co w ich kraju. Teraz oni po prostu powinni wyjechać. I teraz oni czekają, kiedy skończy się wojna i można będzie wrócić. Już wracają do swoich miast, bo już nie w taki sposób teraz ta wojna jak wcześniej. Oczywiście jeszcze tam i rakiety i wszystko to, wybuchy te w Ukrainie na przykład, oni są, ale jak słyszę od Ukraińców, teraz już mniej tego i oni już nie mogą tu mieszkać, już oni chcą wrócić. A kto nie chciał tu mieszkać, już oni wyjechali do Niemiec. No tak, to znaczy nie dziwne, że chcą wrócić, wiesz, słuchaj, może się też tak zdarzyć, że jak się ta wojna w jakiś tam sposób zakończy, to pójdą fundusze na odbudowę Ukrainy i kto wie, czy tam nie będzie lepszych pracy i lepszych biznesów niż tutaj, no bo to też tak może wyglądać. Zobaczymy. No, wojna to zawsze jest przykra sprawa, chciałbym, żeby się skończyła, no ale póki co jest. No. Słuchaj, w ogóle dziękuję Ci za tą audycję. Czy chcesz jeszcze coś dodać? No ja chciałbym jeszcze dodać, że bardzo dużo Polaków mówią, że no, kiedy dostaniesz paszport polski, to od razu będziesz, nie wiem, możliwości wyjechać z Polski, no i to zrobisz. Ale ja chcę powiedzieć, że dla mnie Polska jest taka złota, nie wiem, takie miejsce takie po środku, że tutaj na przykład tam w Rosji gorzej i to nie działa to wszystko, co ja chcę, i tu w Polsce to działa, a dalej w Europie na przykład już na przykład bardzo dużo rzeczy, które nie podoba mi się. Nawet no, to, że we Włoszech na przykład tam w obiad już jakby nie pracują, odpoczywają i tak dalej. No, jakbyś miał taką gorąco, to też byś liczył na siestę. Tak, i jeszcze tak samo gdzieś tam oni jeszcze nie używają karty bankowych tak często jak na przykład w Rosji, bo w Rosji to w ogóle rozwiązano wszystko, bo państwo chce śledzić, jakby patrzeć na wszystkie te transakcje, na wszystkie pieniądze Rosjan, z tego powodu wszędzie możesz płacić tylko kartą i nie będziesz miał żadnych problemów, nawet w nocy możesz przyjść, o pierwszej nocy przyjść żeby kupić, nie wiem, tam lodówki, coś takiego, telewizor możesz kupić o pierwszej nocy. Oczywiście tutaj w Polsce jeszcze tego nie ma, ale tutaj tylko w niedzielę nie pracują. Na przykład we Włoszech tam chyba tam nie pracują 4 godziny, potem nie pracują, potem pracują 4 godziny i już wszystko, dzień skończył się. I to też mnie się nie podoba. No i bardzo gorąco dalej już. Ja nie mogę mieszkać w takich krajach, gdzie bardzo, bardzo gorąco i takie temperatury te wysokie. I z tego powodu nie chcę dalej tam mieszkać. Tak samo jeszcze i język też nowy ćwiczyć. I to nie tylko ja o tym mówię, jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali z Rosji i tam Ukrainy, oni też nie chcą wyjechać dalej, bo tutaj już wszystko jak nasze języki, oni podobne. I mentalność też nie do końca, ale też podobna. Ja na przykład, kiedy patrzę na, no tam z subskrybentami możemy spotkać się gdzieś tam na ulicy, tak przypadkiem i coś możemy rozmawiać i bardzo żarty jakieś tam często możemy też mówić i wszystko rozumiemy. Ja ich i oni mnie też i jakby taka mentalność podobna i chyba jeszcze z tego powodu, że mój pradziadek też był z Polski i ja teraz szukam korzeni mojej i nie wiem, tu taki blisko ta mentalność i w ogóle wygląda cała Polska jakby, jak powiedziałem wcześniej, jak wyremontowana i normalna, nie chora Rosja. Ale jak pradziadka miałeś z Polski, to chyba mogłeś wystąpić też, pójść inną drogą, tak jak z Kazachstanu ci ludzie, co tam mieszkają, to tak. Karta Polaka i tak dalej. Tak, można, ale po pierwsze trzeba dostać taki papier, gdzie urodził się mój pradziadek, dalej, gdzie urodziła się jego matka, a nie jego syn, to czyli mój dziadek i tak samo ten papier urodzenia, miejsce, gdzie urodzenia. Tak, miejsce urodzenia tam babci, potem mojego ojca, mojej matki i moje, a ja nawet moje straciłem. No ale to taki dokument to się bierze, tak. W Rosji jest trudność wziąć taki dokument? Można, ale w Rosji. I
jakby ja dzwonię do taty, taty też nie mogę znaleźć swojego, a ja jeszcze z nim nie gadam w ogóle już cały rok, bo on popierał Rosję w tej wojnie i bardzo jest szczęśliwy, kiedy Rosja atakuje tam Ukrainę i ja z tego powodu już z nim nie gadam. No i jakby ciężko znaleźć te papiery dla mnie teraz. I oczywiście ja wiem, że mój pradziadek z Polski, ale żeby to wszystko jakby dowody przynieść do urzędu, to ciężko. No tak. Słuchajcie, jeżeli Was interesuje nieruchomości, to subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania do Wiaczesława, to napiszcie może w komentarzach, to może uda się Wiaczesława na drugą audycję namówić. Myślę, że warto też czasami zobaczyć nasz kraj oczami obcokrajowca, bo to też jest doświadczenie, taki portret, który pokazuje, jak my wyglądamy. No i cóż, cześć, trzymajcie się. Do widzenia.